To jest, można powiedzieć, to jest ten wymiar, ale ta różnorodność to nie jest problem tylko geografii, to jest problem również kultury, języka. Znaczy, ograniczając się do tych moich dzieci, prawda, ta najstarsza córka, ona ma pasję żydowską, to znaczy nie wyniesioną z domu w jakimś sensie. Ona, jak kończyła szkołę, ona poszukując tożsamości, ona przyjechała na studia do Polski. Ja jeszcze nie mogłem wtedy przyjeżdżać, prawda, ani mój brat. I pojechała, była rok w Izraelu, prawda, i właściwie w poszukiwaniu tożsamości. Wróciła do Anglii, ale faktem jest, że kulturowo jest bardzo przywiązana do żydostwa i jej córki wszystkie przeszły bat mitzwę, prawda, chodzą na takie specjalne lekcje do synagogi, do której zawozi, prawda, jej mąż, który jest pół Francuzem, pół Anglikiem, prawda. To jest świat kulturowy, językowo to jest angielski oczywiście, dominuje, nawet jeżeli one znają trochę inne języki. Mój syn francuski, który teraz jest w Izraelu, jego żona jest Rosjanką. Wobec tego można powiedzieć, że kulturowo jest tam atmosfera, która jest mieszanką francuskiego, można powiedzieć, agnostycyzmu z rosyjską ortodoksją. To znaczy święta są ortodoksyjne, prawda? No, są też dziadkowie, którzy przyjeżdżają z Moskwy poza nami. Ten mój wnuk, ich syn Daniel, on mówi po francusku i po rosyjsku. Chodzi do przedszkola anglikańskiego, to znaczy jeszcze nie mówi po angielsku, ale rozumie wszystko. Odpowiada po francusku bądź po rosyjsku, zależnie od tego, kto zadaje pytania, ale rozumie, to znaczy i śpiewa, już piosenki zna angielskie, prawda? To jest inny świat też kulturowo, językowo, kulturowo, cywilizacyjnie. I z drugiej strony, trzeciej strony, moja córka, która mieszka w Polsce, i która ma męża Polaka, żyje w atmosferze kultury chrześcijańskiej, katolickiej rzeczywiście. Święta, później nawet język jest przesiąknięty, że tak powiem, odniesieniami, metaforami, prawda, katolickimi. Piosenki nawet dzieci z przedszkola przynoszą to. I z kolei te dzieci oczywiście mówią doskonale po polsku, ale moja córka rozmawia z nimi po francusku, więc starszy doskonale czyta od wieku 3 lat po francusku i po polsku i tłumaczy jak kabinetowy tłumacz. Młodszy wszystko rozumie po francusku, ale odpowiada raczej po polsku, prawda? W każdym razie to widać, że nawet tak myślałem sobie, że to jest taka wieża Babel, że powinienem coś zrobić, żeby zintegrować ich, żeby chociażby mieli wspólny język, prawda? Żeby organizować jakieś kolonie rodzinne. Ale ta, można powiedzieć, też ta przestrzeń poszerzona, można powiedzieć, w której nieuchronnie żyję, mając taką rodzinę, jaką mam. Oczywiście też poszerzona przez zainteresowania zawodowe różnymi krajami, sytuacjami, prawda, stosunki międzynarodowe, które są moją pasją. To jest oczywiste.